Patch na MSI. Vanguard wchodzi do LoL'a. Faker dostanie swojego skina. Podsumowanie finału LEC i LCK. Znamy już szczegóły patcha 14.8, który będzie obowiązywał przez całe MSI. Czeka nas sporo buffów, mianowicie dla Akali, Dravena, Galio, Gravesa, Hueya, Jarvana, Gina, Kajsy, LB, Olafa, Ryza, Sylasa i Thresha. Baron będzie zadawał więcej obrażeń, a Void Grabsy będą spawnować się w 6 minucie zamiast w 5. Ale najmocniejszego buffa nie dostanie żaden z powyższych, a Mordekaiser, którego ulta już nie będzie dało się usunąć QSS-em. Na pierwszy rzut oka całkiem OP, ale wiele głosów mówi, że w końcu botlanerzy nie będą kupować QSS-a tylko damage, dzięki któremu będą w stanie wygrać pojedynek w ulcie Mordekaisera. Nerfy dotkną Azira, Briar, Zaka i Zeri, a nowego Skarnera sporo zmian balansujących. Wyciekł wygląd lobby areny na 8 drużyn. Nowa arena ma być powiązana z nowym eventem ze skinami Empyrean, który ma rozpocząć się razem z MSI. Na dniach powinien pojawić się film zapowiadający event i nowe skiny. Riot oficjalnie przedstawił Vanguarda graczom Ligi Legend. W artykule Riotu jest sporo wyjaśnień odnośnie działania anti-cheata, a także sporo ciekawych statystyk. Według danych Riotu skrypter albo cheater występował w co 15 grze, a gdzieniegdzie nawet w co 5, a w Masterze ponad 10% gier miało oszusta. Odpowiedziano też na nurtujące pytania graczy zaniepokojonych o swoją prywatność. Jak wiadomo, Vanguard odpala się przed włączeniem Windowsa i cały czas działa w tle, co może wpływać na wydajność komputera. Wyjaśniono, że tylko sprawdza, czy nie ingerowano w system przed włączeniem gry i zawsze można go wyłączyć, ale przed włączeniem LoL'a trzeba będzie zresetować komputer. Odpowiedziano też na pytania o spyware. Riot uspokaja, że z Tencentem widział się ze 3 razy i nie wysyłają mu żadnych danych graczy wyciągniętych z Vanguarda. No jak tak mówią, to przecież tak musi być. Vanguard wejdzie na komputery graczy LoL'a planowo 1 maja, a jeśli macie PBE, to już go macie. Niektórzy już zapowiadają usunięcie LoL'a wraz z wejściem Vanguarda, a wy? Jeśli oglądasz ten film, to jest prawie 80% szans, że nie subskrybujesz naszego kanału. Jeśli podobają Ci się nasze materiały, zostaw suba, żeby być na bieżąco. Zapowiedziana w styczniu ligowa hala sław, a dokładnie hala legend, przedstawi swojego pierwszego członka. Ku zaskoczeniu nikogo według klików będzie to Faker i z tej okazji dostanie swojego skina do Ahri. Po wygranej na Worldsach pierwotnie chciał wybrać Ahri, o której marzył od lat, ale zmienił zdanie i wybrał Oriannę, czym zaskoczył fanów. Pewnie ktoś w Riocie powiedział mu o hali sław i postanowił zachować Ahri na tę okazję. To o wiele bardziej podkreśla, o jakiego zawodnika chodzi. Nie wiadomo jeszcze, jak będą nazwane skiny z hali legend. Może będzie to Faker Ahri zamiast na przykład T1 Ahri, jakby to było za wygranie Worldsów. Skiny z tej serii mają mieć czerwono-złotą paletę barw i będą horrendalnie drogie. Kogo jeszcze byście widzieli w hali legend? Najnowsza plotka transferowa będzie bardzo przykra, bo Douglas straci miejsce w Vitality na rzecz kolejnego rookie dżunglera. Zastąpi go Litwin Linkas, który grał w Akademii K-Corp. Patrząc na nazwiska w Vitality, to właśnie Douglas miał tam najmniej ugruntowaną pozycję. I jeśli ktoś miałby być wymieniony, to właśnie on. Młody Kacper speedrunem dostał się do LEC i mimo widocznego rozwoju ze splitu na split całkiem szybko z niego wypadł. Oby ta informacja go nie zniechęciła i może jeszcze znajdzie miejsce w LEC. Na razie informacja nie jest oficjalna, więc Kacper nie może się do niej odnieść. Zamiast tego wysłał tweeta o treści #KeepSmiling. Na ten e-sportowy weekend złożył się finał LEC, finał LCK i półfinał LPL-a, więc było co oglądać. Przejdźmy po kolei i zacznijmy od Europy. Stawką serii Fnatic na BDS były zarówno finał, jak i miejsce na MSI. Na pierwszej mapie mimo braku killi BDS rządziło na mapie, zgarniając wszystkie obiektywy. Pierwsza krew, a w sumie 4 pierwsze polały się na topie dopiero w 11 minucie. 3 z nich trafiły na konto prowadzącego już BDS, które totalnie zdominowało resztę gry. Szybki soul, 2 barony i domknięcie mapy teamfightem 5-0 na Elderze. Wiele zapowiadało nam jednostronną serię. Druga mapa była łudząco podobna do pierwszej pod względem dominacji BDS. Po raz kolejny nie pozwolili Fnatic wziąć ani jednego neutralnego celu, choć raz przypłacili to straceniem 4 graczy w teamfightie. Nie pomogło to jednak pomarańczowym wrócić do gry i po niespełna godzinie było już 2-0 dla BDS. No to co, szybkie 3-0 i klasyczny oklep od G2 w finale? Na trzecią mapę Adam wziął firmowego Dariusa, żeby ze stylem domknąć serię. Jednak to Fnatic przeszło w końcu do ofensywy i role zaczęły się odwracać, a Darius niestety nie wypalił. Już nawet nie przez samą postać, a jej operatora. Adam zaliczył sporo niepotrzebnych śmierci, co mocno zaważyło o wyniku trzeciej mapy. Fnatic się przebudziło i wyrwało pierwszą mapę. Na czwartej mapie w końcu wleciał ban na Talię i skończyło się branie Talii i Azira na zmianę. Humanoid wkroczył na Aureliona i był mocno gnębiony w early game'ie, z którego wyszedł z wynikiem 0-3. Z drugiej strony Noah zgarniał kille i ta różnica na midzie była zrównywana, a już w 15 minucie Koreańczyk zdołał wbić pentakilla na Kaliście i nawet średni przebieg gry dla Humanoida nie miał już znaczenia. Aurelion na 2 itemach już dosłownie topi przeciwników. W 25 minucie Fnatic już na chillu dive'owało pod inhibitor, dając
dając quadry dla Aureliona. Teraz to BDS było mentalnie pod ścianą, bo Fnatic w przekonującym stylu wyrównało serię i momentum było po ich stronie. Szybka walka na 5. mapie i Fnatic był już 2 kile do przodu. Na suporcie co prawda. Chwilę później solo bolo Oscara na Adamie i Fnatic przez krótką chwilę prowadziło na decydującej mapie. Następna walka skończyła się 2 killami dla BDS i sytuacja się wyrównała. Potem znowu graliśmy w ping-ponga. Fnatic wygrało walkę na Heraldzie 5-1, a potem wywaliło się po nic. I na drugą nóżkę. Ładny dive pod tier 2 od Fnatic, a za chwilę oddanie 4 graczy za Barona. Drugiego Barona wzięło BDS kosztem 2 graczy, ale Fnatic nic sobie z tego nie zrobiło. Ostatni siege na bazę BDS dopiął reverse sweep od Fnatic i to oni popiszą się na MSI. W ramach ciekawostki BDS po raz drugi z rzędu zostało pozbawione szans na MSI reverse sweepem. Zeszłej wiosny miało to miejsce w finale Spring Splitu na Mad Lions. Trochę klątwa. Zazwyczaj dotarcie do finału na G2 to jedynie zaszczyt dostać od nich sromotny oklep. Jak było tym razem? Ano niespodzianka. Albo nie niespodzianka, bo G2 lubi od czasu do czasu strollować draft. Padło na Siona i Laneswapa. Broken Blade stał się workiem z expem do bicia. Chłop z marszu umarł, wrócił, znowu umierał, tepnął do wieży i znowu umarł. Takie combo. 0-4 do 6 minuty. W zamian G2 wzięło w tym czasie wieżę na topie. Koniec końców nie dało to jakiejś przewagi w złocie. Botlane padł i oddał shutdowna, a potem Noah off-camera wywalił się solo na Hansa na midzie, kiedy trwała walka na bocie, więc złoto było równe, a nawet z lekką przewagą dla G2. Fnatic przewagę zaznaczyło dopiero walką na 3. smoku i wzięciem Barona. Nie bez powodu Baus wbił Challengera, bo Sion nawet z 6 wywrotkami potrafił być useful. Jednak to znowu Jun na Renacie błyszczał najmocniej, dając mocnego ulta w 3 graczy G2. A co bardziej imponujące, do końca meczu utrzymał 100% kill participation. Był dosłownie przy każdym killu dla drużyny. Po kolejnym teamfightie Fnatic miał już 10 000 przewagi i nawet mistrzowie late game'u nie byli w stanie odwrócić mapy. Było 1-0 dla Fnatic. Broken Blade znowu wziął Siona i zaczęło się podobnie jak na pierwszej mapie, czyli z gonem pod wieżą najpierw na bocie, a potem na topie. Humanoid zapomniał, że Aurelion bije dopiero na 2 itemach i przejechał się lekko razem z kolegami. G2 odegrało się żenującym dive'em 1 za 2, z czego tego jednego wziął Miki, a potem wtopili kolejny teamfight. Zapowiadało się na 2-0, ale Jajk ukradł Barona, przez co G2 wygrało teamfight i już Fnatic miało lipę. Kiedy na midzie trwała walka, Cap spuszował drugi inhibitor, po czym jeszcze zdążył wrócić i dobić niedobitku z Fnatic. G2 weszło jak do siebie i zniszczyło Nexus. Na 3. mapie znowu poszedł roll swap, ale tym razem Oscarinin umarł pod wieżą i gnęba była jeszcze większa, do tego stopnia, że przez 6 minut i 31 sekund nie wbił drugiego poziomu. Grubo. Roamujący Twisted Fate poszedł zgankować mida, co skontrował Razork i zgarnął 2 kile za darmo. Złoto szło łeb w łeb do walki na Baronie, którą G2 odwróciło mimo dobrze zapowiadającego się teamfightu dla Fnatic. G2 bez problemu wprowadziło mapę, a Nexus padł backdoorem Capsa, kiedy reszta drużyny walczyła na topie. Na 5. mapie kile się sypały porówno, aż szala przechyliła się na stronę G2 po fajcie po odwróceniu na Baronie i wzięciu 5-0. A nie, jednak nie. Kolejny fight wzięło Fnatic po mocnej szufli od Humanoida. Fnatic wykryło Zaka, który chciał inicjować i rzuciło się na niego. W tym momencie Hans wyklikał wrogów i wbił kolejną pętę. 4. mapa skończyła się na kolejnym siege'u i G2 jakże klimatycznie po raz kolejny wygrało split w LEC, a Fnatic po 6 latach zawita na MSI. Czas na porządnego LoL'a. T1 po bolesnym 0-3 na Hanwha Live odbiło się eliminując D plus Kia 3-0, a potem rewanżując się w sobotę na HLD 3-1. Tym samym zakwalifikowało się na MSI i w finale mieliśmy koreański klasyk Gen.G kontra T1. Gen.G było zdecydowanym faworytem. W końcu wygrali 3 ostatnie finały na T1 i byli na ostatniej prostej po 4. tytuł z kolei. Te serie to zawsze są bangery i tym razem nie było inaczej. Gen.G rozpoczęło od szybkiego swapa i First Blooda na Zeusie. Do 20 minuty padły 3 fragi, ale Gen.G wypracowało małą przewagę, biorąc 2 wieże więcej. Dopiero w tym momencie otworzył się worek z teamfightami, chociaż co jest standardem w Korei, nie zawsze kończą się jakimkolwiek fragiem. Pierwszy poważny teamfight miał miejsce dopiero po 4. smoku, gdzie T1 weszło w Gen.G mając jednego gracza mniej, tracąc kolejne 2 fragi. Mimo straty T1 wzięło Barona, z czego Gen.G wzięło 3 fragi. Trochę się jednak zapędzili i oddali 2 graczy między wieżami T1. Gen.G utrzymywało kruchą przewagę nawet z drugim Baronem dla T1. Trzeciego wzięło już Gen.G bez żadnej próby od T1, dosłownie chwilę przed Elderem, po czym wyłapali Zeusa samego na bocie i wydawało się, że T1 nie mogło już walczyć o Eldera. W fatalnej sytuacji Faker zagrał arcymistrzowską szuflę, po czym wbił insta-quadrę i nie pozwolił na wzięcie Eldera przez Gen.G. T1 zdążyło się zrespić i byli pierwsi na Elderze, jednak Canyon go zestilował i ugrał pierwszą mapę dla Gen.G. Na drugiej mapie Guma szybko złapał ważne fragi na Kaliście, co dobrze rokowało dla wyniku. Gen.G odrabiało straty skoordynowanymi łapankami na zawodników T1. Zabieg ten udał się parę razy, ale w końcu kolejny zamach na Fakera nie został bez odpowiedzi i za Gołta T1 wzięło 4 graczy Gen.G oraz Barona. Mimo sporej przewagi T1 z walki o smoka wzięło tylko jego w zamian za kwadrę, tym razem dla Chowiego. Gra skończyła się drugim Baronem dla T1, wyłapaniem Chowiego i rajdem na bazę. Bez wave clearu Aureliona Gen.G nie dało rady się obronić i T1 doprowadziło do remisu w serii. Na starcie trzeciej mapy rządził Honor. Najpierw złapał Canyona i wziął First Blooda, potem od razu poleciał pokarać proksującego Kina. Samodzielnie zgarnął pierwszego smoka, a drugiego wziął sprzed nosa Gen.G. Później T1 przysłał
posłużył się Lechens, face-checkując i sprowadzając na drużynę przegrany teamfight i straconego Barona. Kolejna walka zainicjowana przez Gen.G kosztowała ich botlane i pokaz tankowatości Zaka podczas dive'a na Chowiego. Gen.G podeszło do drugiego Barona, lecz nieugięty Oner wziął go w ferworze walki, oczywiście przegranej przez Gen.G. Podobnie było podczas flipa na Elderze, tu też na smite wygrał Oner i dał punkt meczowy dla T1. Na czwartej mapie Canyon wziął Kha'Zix'a i pierwszy dive nie poszedł po ich myśli, bo w sytuacji 4 na 2 skończyło się wymianą 2 za 2. Reszta mapy była już o wiele bardziej clean ze strony Gen.G. Kha'Zix spełniał swoje zadanie, czyli solo Oxina, a teamfight po Baronie definitywnie przesądził o wyniku czwartej mapy. Gen.G nie zwalniało na finałowej mapie. Zaczęli od wyłapania Onera, a chwilę później Kin solował Zeusa. Potem Faker mistrzowsko odwrócił ganka od Canyona i zgarnął z Onerem killa na Chowim. Kin zrobił drugie solo bolo na Zaku i było już wiadomo, że ten Kasante będzie bolał w późniejszym czasie. Po wcześniejszym outplayu Faker popełnił fatalny błąd i wszedł w Heralda, kiedy przy wieży było 5 przeciwników i w tragiczny sposób oddał fraga i trzeciego smoka. Soul został opóźniony przez kolejną kradzież od Onera. W zamian Gen.G wziął Barona i przewaga się powiększała. Ognistą duszę zabezpieczył Canyon, wyrzucając Onera ultem Poppy. Teraz Korki bił z jednej rakiety pół HP i T1 nie mogło już grać w Lola. Chociaż cudem zabili Kasantę i wzięli dzięki temu Barona, który na nic się nie zdał, bo Czowi wleciał z paczkami, a Kina już nie dało się zabić. Sam w bazie wszedł w 5 graczy T1, pozwalając kolegom na niszczenie kolejnych struktur. Gen.G wzięło kolejnego Barona i po raz 4 z rzędu pokonało T1 w finale LCK. Finał na stadionie oglądało paręnaście tysięcy ludzi, a w Europie dalej grają finały w berlińskiej piwnicy na 200 miejsc. Czy oglądając takie serie, a potem finał LEC uważacie, że Europa może coś ugrać na Koreę? Z Chin na MSI zakwalifikowało się Bilibili Gaming i Top Esports. Mistrzowie poprzedniego MSI odpadli w niedzielę właśnie na Top Esports z wynikiem 1-3. Toplaner 369 wyeliminował swoich byłych kolegów z drużyny, z którymi rok temu podniósł puchar LPL-a i MSI. Ta przegrana bardzo mocno podziałała na Rulera, który nie mógł powstrzymać emocji. Nie da się ukryć, że dostał potężnego gapa od Jackilowa. Finał LPL-a dopiero w sobotę, a od razu po nim odbędzie się losowanie play-inów MSI. Mogliście nie zauważyć, ale wystartowało EMEA Masters. Jeśli oglądacie ten film niedługo po publikacji, to możecie się jeszcze załapać na jeden z 24 meczów, które lecą w ciągu dnia. Za format turnieju już wiele razy się dostawało w komentarzach, ale Riot raczej kładzie lachę na ten turniej, z czym się raczej za bardzo nie kryje. Ale już wystarczającą liczbę razy poruszaliśmy ten temat. Drużyny z Ultraligi omijają fazę play-in, ale nadal możecie kibicować Polakom w walce o fazę główną. A są to Color i Odi w Maćko Esports, Yeti i Secret w GTZ Esports oraz Many w Entropic. Jeśli dotarliście do końca, pamiętajcie o łapce, subie, dzwonie i komentarzu, jeśli film wam się spodobał. Followujcie nas na tym, co kiedyś było Twitterem oraz TikToku, po jeszcze więcej kontentu. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia.